dzisiejszym odcinku zabieram Was do jednego z najbardziej wyjątkowych miejsc na Dżerbie, Dżerba Hut. To nie jest zwykła dzielnica, to galeria sztuki pod gołym niebem, gdzie ściany budynków zmieniły się w ogromne murale tworzone przez artystów z całego świata. Pokażę Wam to miejsce z bliska, zobaczymy, co kryje się w tych wąskich uliczkach i czy rzeczywiście robi takie wrażenie na żywo. Przejazd taksówką z dzielnicy hotelowej zajmuje niecałe pół godziny. Koszt takiego przejazdu oscyluje w okolicach 20 dinarów. Znajdujemy się aktualnie w miejscowości Er Riyad. Jest to centralna część wyspy. Bonjour. Jest to centralna część wyspy. Za mną znajduje się jeden z murali namalowanych przez artystów, którzy w 2014 roku zjechali się do tego miasteczka w ramach projektu artystycznego, żeby ozdobić centrum. Miejsce to znane jest jako Dżerba Hut. Zapraszam do zwiedzania. Kiedy wszedłem głębiej w te uliczki, szybko przestałem patrzeć na to miejsce jak na zwykłe miasteczko. To bardziej spacer po żywej galerii, gdzie sztuka pojawia się dosłownie na każdym kroku. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że nic tu nie jest od siebie oddzielone. Murale nie są zamknięte w muzeum, są częścią codziennego życia. Mijają je mieszkańcy, dzieci bawią się obok nich, a ja po prostu skręcałem w kolejne uliczki i co chwilę trafiałem na coś nowego. I co ciekawe, wśród artystów, którzy tworzyli te prace, byli też twórcy z Polski. Więc gdzieś tutaj w tych uliczkach jest też taki mały polski ślad. Każdy mural ma swój własny styl. Jedne są bardziej proste, inne pełne detali i ukrytych znaczeń. Czasem sam nie wiedziałem od razu, co autor miał na myśli. I chyba właśnie o to w tym chodzi, żeby się zatrzymać na chwilę i po prostu popatrzeć. Bonjour. Największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak ta sztuka łączy się z architekturą. Białe ściany, stare drzwi, proste formy i na tym tle mocne, kolorowe murale. To nie wygląda jak coś stworzonego tylko dla turystów. Raczej jak coś, co naprawdę stało się częścią tego miejsca. Chyba właśnie dlatego Dżerba Hut tak zapada w pamięć. Nie jako konkretne murale, ale jako cały spacer i klimat tego miejsca. To jedno z tych miejsc, gdzie najlepiej po prostu się zgubić i zobaczyć, dokąd zaprowadzą cię uliczki. Z jednej strony to miejsce stało się atrakcją turystyczną, ale z drugiej to wciąż normalna, żyjąca wioska. I to czuć na każdym kroku.
Nie wszystko jest tu idealne, nie wszystko jest pod zdjęcia. Właśnie to sprawia, że ma ona swój klimat. To nie jest skansen ani muzeum. To miejsce, które po prostu żyje swoim tempem. No tu zobaczcie, dopiero powstaje jakiś mural, czyli wygląda na to, że chyba jeszcze są tworzone nowe. Jak widzicie, Dżerba Chud to nie tylko ładne murale i turystyczne uliczki. Czy warto tu przyjechać specjalnie dla tego miejsca? Moim zdaniem tak, ale raczej jako przystanek na 1-2 godziny. To nie jest miejsce, które zwiedza się cały dzień, ale na spokojny spacer, bez planu, sprawdza się idealnie. Na koniec trafiłem jeszcze w miejsce, gdzie było więcej ludzi i kilka sklepików. Widać, że to takie główne miejsce w miasteczku. Znalazłem tam mały sklep, idealny, żeby kupić ostatnie pamiątki przed wyjazdem. I to było ostatnie miejsce, które odwiedziłem na Dżerbie. Następnego dnia ruszyłem już w drogę powrotną do Polski i muszę powiedzieć, że cały ten wyjazd naprawdę uważam za bardzo udany. Dzięki za to, że byliście ze mną w tej podróży po Dżerbie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnych podróżach.